Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie wszystkie informacje o projekcie oraz komunikacja odbywa się w Centralnym Systemie Informatycznym SL 2014. To za jego pomocą możesz składać wnioski, prowadzić korespondencję z opiekunem projektu, czy też przekazywać dane niezbędne do realizacji Twojego projektu. Dowiedz się również, jakie obowiązki jako beneficjent musisz spełniać w trakcie realizacji swojego projektu, jak i po jego zakończeniu. Pamiętaj o zachowaniu trwałości i informowaniu swoich odbiorców o tym, że skorzystałeś z unijnego wsparcia. Ty jako beneficjent w momencie podpisania umowy dofinansowania Twojego projektu zobowiązujesz się, że proces rozliczenia oraz sprawozdawczości w ramach projektu będziesz prowadził z wykorzystaniem systemu SL. System SL 2014 to część centralnego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi regionalnych programów operacyjnych oraz krajowych, centralnych programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020. W momencie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu również stajesz się użytkownikiem systemu SL. Dzięki temu otrzymujesz możliwość tworzenia wniosków o płatność, przekazywania tych wniosków w formie elektronicznej do instytucji, jak również poprawy wniosków o płatność, tworzenia harmonogramów płatności, otrzymywania informacji o wynikach weryfikacji dokumentów przekazanych do instytucji, jak również poprowadzisz korespondencję w formie elektronicznej z instytucją, w ramach której realizujesz swój projekt. Realizacja projektu w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL odbywa się dla wskazanych przez Ciebie osób. To Ty wskazujesz, kto będzie miał dostęp w Twoim imieniu do Twojego projektu. Pamiętaj, wskaż więcej niż jedną osobę. To ułatwi prawidłową realizację projektu w systemie. Instrukcją użytkowania systemu SL jest podręcznik beneficjenta. Otrzymasz go od swojego opiekuna po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. To istotny dokument, musisz się z nim zapoznać w celu prawidłowego poruszania się po systemie. Aby zalogować się do systemu SL, podpisywać dokumenty i przekazywać je do instytucji, musisz posiadać ePUAP, czyli profil zaufany, lub podpis kwalifikowany. Jedno z tych dwóch narzędzi jest wymagane przez system, abyś mógł prawidłowo z niego korzystać. W momencie napotkania trudności, problemów, pytań techniczno-merytorycznych, Twoją pierwszą linią wsparcia jest opiekun Twojego projektu w instytucji. Instytucja posiada również administratora merytorycznego SL, który również służy pomocą w momencie, gdy napotkasz na problem, którego nie będziesz mógł rozwiązać. Podsumowując, system SL 2014 to kompleksowe, nowoczesne narzędzie teleinformatyczne, które zwolni Cię z obowiązku częstych wizyt w instytucji. Stworzysz przy użyciu narzędzia szereg dokumentów, przekażesz je do instytucji w formie elektronicznej, jak również otrzymasz w bardzo szybkim tempie zwrotną informację o tych dokumentach. Twoja praca w systemie SL to najprostsza i najszybsza forma komunikacji elektronicznej z instytucją, w ramach której realizujesz projekt. Korzystając z unijnego wsparcia, masz obowiązek informowania o realizowanym projekcie. W związku z tym musisz wypełnić podstawowe obowiązki informacyjno-promocyjne, do których należą oznaczenie wszystkich dokumentów i materiałów właściwym logotypem, umieszczenie plakatu w miejscu realizacji projektu lub tablicy informacyjnej i pamiątkowej, umieszczeniu na swojej stronie internetowej informacji o projekcie. Kwestie informacji i promocji reguluje załącznik do umowy obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w zakresie RPO-WM. Twój projekt otrzymuje dofinansowanie ze środków publicznych. Jesteś zatem zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności. Oznacza to, że dokonując wyboru wykonawców, musisz stosować określone warunki i procedury, które doprowadzą do wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeśli jesteś jednostką samorządu terytorialnego, jesteś zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności. Jeśli natomiast jesteś pozostałym podmiotem, np. przedsiębiorcą lub organizacją pozarządową, jesteś zobowiązany do stosowania tylko zasady konkurencyjności. Stosowanie zasady konkurencyjności dotyczy jednostek samorządu terytorialnego dla zamówień przekraczających kwotę 50 tysięcy złotych netto oraz nieprzekraczającej kwoty 30 tysięcy euro netto, a w przypadku pozostałych podmiotów, np. przedsiębiorców lub organizacji pozarządowych dla zamówień przekraczających kwotę 50 tysięcy złotych netto bez górnego limitu. Pamiętaj, że stosując zasady konkurencyjności zobowiązany jesteś do publikacji zapytań ofertowych oraz informacji o wynikach postępowania w bazie konkurencyjności.
Baza konkurencyjności jest systemem informatycznym służącym do realizacji zasady konkurencyjności. Dzięki niej beneficjenci dokonują wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą uczciwej konkurencyjności oraz równego traktowania. Chodzi tu o dopuszczenie jak najszerszego grona podmiotów, które mogłyby być zainteresowane realizacją poszczególnych zamówień. Baza konkurencyjności znajduje się na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl. Państwa projekt może być skontrolowany nie tylko na zakończenie, ale również na każdym etapie realizacji projektu. Dlatego jeśli pojawią się wątpliwości lub problemy w trakcie realizacji, możecie Państwo zwrócić się do swojego opiekuna o ich wyjaśnienie i pomoc. Możecie Państwo być kontrolowani przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Kontroli Skarbowej lub inną wyspecjalizowaną bądź powołaną do tego instytucję, zarówno w czasie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, łącznie z okresem trwałości. Z tego też powodu dokumentacja związana z projektem, zarówno dokumentacja merytoryczna, jak również księgowa, musi być odpowiednio archiwizowana i dostępna do wglądu dla upoważnionych instytucji. Trwałość jest to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu, których osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Standardowo w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ona 2 lata, jednakże należy mieć na uwadze zapisy w dokumentacji konkursowej. Natomiast w projektach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi trwałość 5 lat. Odstępstwem są przedsiębiorcy, u których okres trwałości wynosi 3 lata. Ważną kwestią jest, od kiedy liczy się trwałość. I zasadniczo trwałość liczy się od dnia ostatniej płatności na rzecz beneficjenta albo od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność w przypadku projektów tzw. zaliczkowych. Pamiętajcie o konieczności realizacji wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie. Dotyczy to celów projektu, wskaźników rezultatu i wskaźników produktu. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o procesie pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zobacz inne nasze wideoinformatory. Znajdziesz je na stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu. Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszych punktach informacyjnych w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu.